Sankcje zachodnie biją we współpracę Rosji i Chin. Na celowniku są pralnie ropy oraz współpraca przy konfliktach na Ukrainie, a także w Iranie. Polska strategia jądrowa poczeka na finał negocjacji z USA. Gazyfikacja energetyki jest coraz droższa. Jest 27 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Zachód uderza w pralnię ropy reżimów. Nowe sankcje Unii Europejskiej oraz USA uderzają już nie tylko w Rosję, ale także Chiny. Pekin wyraził oburzenie, ale polityka sankcyjna Zachodu unaocznia współpracę tych reżimów na Ukrainie i w Iranie, bijąc w ich pralnię ropy. 20 pakiet sankcji unijnych opisany przez podcast Energy Drink uwzględnia m.in. firmy chińskie wspierające Rosję przy omijaniu sankcji za inwazję na Ukrainie. Restrykcje unijne nakładają sankcje na podmioty, które dostarczają dobra podwójnego użytku do Rosji, wspierając zbrojeniówkę Kremla. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin uznało ten ruch za, cytuję, poważne podważenie wzajemnego zaufania i stabilności relacji dwustronnych. Sankcje tego rodzaju oznaczają, że podmioty z Chin z listy oskarżone o pośrednictwo przy omijaniu restrykcji albo wspieranie kompleksu wojskowego Rosji będą miały zamrożone aktywa w Unii, a ludzie wpisani na listę będą mieli zakaz podróży po Unii. Rola Pekinu w innym konflikcie została z kolei zauważona przez USA. Amerykanie objęli firmę Hengli Petrochemical, największego prywatnego producenta paliw w Chinach, sankcjami za zakup ropy Iranu. Chińczycy zgromadzili w ostatnich miesiącach rekordowe zapasy ropy i są w stanie zapewnić ciągłość pracy rafinerii przez nawet kwartał, ale wartość akcji tej firmy spadła po otwarciu rynków w Azji o 10%. Hengli uważa, że nie sprowadza żadnej ropy z Iranu i ma dokumenty potwierdzające pochodzenie jej zakupów. Jednak według Departamentu Handlu sprowadza baryłki irańskie, podobnie jak Hebei Xinhai Chemical Group, Shandong Shugang Luking Petrochemical i Shandong Shengxing Chemical. Według ośrodka Kepler Chiny odpowiadały za zakup około 80% ropy słanej z Iranu. Rosjanie wysłali zaś około 80% swego eksportu do Chin oraz Indii. Te kraje azjatyckie są źródłem przychodu, ale także gospodarzami podmiotów, które pomagają omijać sankcje zachodnie. Sekretarz handlu USA Scott Bessent przekonuje, że będzie kontynuować blokadę eksportu ropy Iranu oraz Rosji. Zapowiedział, że zwolnienie dostaw rosyjskich z sankcji na 2 miesiące nie będzie trwać, bo było odpowiedzią na apel najbiedniejszych krajów. Cytuję: to było dla tych wrażliwych i biednych krajów, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli kolejne przedłużenie. Myślę, że ropa rosyjska została w dużej mierze wchłonięta, zapewnił Bessent. Powiedział także, że blokada eksportu ropy z Iranu może doprowadzić do ograniczenia wydobycia irańskiego. Podobny efekt dają sankcje zachodnie w Rosji, która przyznaje, że nie ma nowych inicjatyw zwiększenia podaży ropy w krajach porozumienia naftowego OPEC+. W tym momencie dajemy swój wkład w stabilizację cen i minimalizowanie konsekwencji globalnego kryzysu energetycznego. Rosja kontynuuje swe dostawy, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jednakże za tymi słowami może być ukryty fakt, że Rosjanie nie są już w stanie zwiększyć wydobycia. Wydobycie ropy w Rosji w 2025 roku spadło o 0,77% do 512 milionów ton. Wicepremier Aleksander Nowak przekonuje, że wydobycie wzrośnie do 515 milionów ton w 2026 roku, ale wiele zależy właśnie od sankcji zachodnich. Rosjanie mogą jedynie zabiegać o powrót na rynki na zachodzie wykluczone przez sankcje. W ten sposób może być odczytywana presja w postaci blokady dostaw przez ropociąg Przyjaźń z Kazachstanu do Niemiec od maja, opisywana w Energy Drink. Jeżeli krajom Zachodu nie zabraknie determinacji, będą dalej uszczelniać sankcje za inwazję Rosji na Ukrainie oraz wobec Iranu. Będą one coraz częściej uderzać w kraje pomagające omijać restrykcje na czele z Chinami. To argument za powrotem koordynacji po obu stronach Atlantyku, pomimo bieżących sporów w innych dziedzinach. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Strategia poczeka. Pełna aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej musi uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni jądrowej, poinformował minister Wojciech Wrochna podczas EKG w Katowicach. Negocjacje z Amerykanami mają trwać zaś nie do wakacji, a do końca 2026 roku. Bełchatów chce atom.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie poprzestaje na zabiegach o drugą lokalizację elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Oferuje także 2 GW mocy przyłączeniowych pod małe reaktory SMR, a więcej na stronie energydrink.today. Kryzys trwa. Pomimo poprawy nastrojów rynkowych, fundamenty rynku pozostają napięte. Fizyczna podaż surowców z regionu Bliskiego Wschodu jest nadal ograniczona, a ruch tankowców przez cieśninę Ormus utrzymuje się na poziomach istotnie niższych niż przed kryzysem. Wskazuje Adam Sikorski, prezes zarządu Unimod, a więcej na stronie energydrink.today. Polskie wodorociągi. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w procesie certyfikacji Gaz-Systemu jako operatora sieci przesyłowej wodoru. Firma ta jest pierwszą w Europie, która przeszła procedurę w tym obszarze. Teraz wieści z Europy. Węgiel w Europie. Górnictwo staje się wyraźnym elementem europejskiej autonomii przemysłowej, oceniła profesor Alicja Krzemień z Eurocoal na konferencji EKG w Katowicach. Jej zdaniem nie będzie reindustrializacji bez odbudowy wydobycia surowców na kontynencie. Dyrektywa o surowcach krytycznych stawia cel pokrycia co najmniej 10% zapotrzebowania na surowce z wydobycia europejskiego. Drożejący gaz. Według BNEF koszt budowy elektrowni gazowej w USA wzrósł o 66%. Globalna rywalizacja o dostęp do sprzętu oraz wykonawców podnosi ceny w czasie, gdy kraje europejskie, w tym Polska, stawiają na gaz jako narzędzie regulacji rosnącej ilości źródeł odnawialnych. Przygotowania na zimę. Pomoc finansowa dla Ukrainy warta 90 miliardów euro nie posłuży do odbudowy tamtejszej energetyki. Potrzeby sektora to 5,4 miliardy euro. Podczas posiedzenia tzw. energetycznego Rammstein, czyli Grupy Koordynacji Wsparcia Energetycznego Ukrainy, Francja wzywała do wzmocnienia pomocy. Francuzi przewodniczą grupie G7. Ukraina spodziewa się nowych ataków Rosji na energetykę przed zimą. Tortury w Zaporożu. Istnieje co najmniej 7 komór tortur, w których przetrzymywany jest personel okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, informuje ukraińska organizacja Truth Hounds. Według jej informacji w Energodarze zidentyfikowano co najmniej 7 takich miejsc. Przedstawiciele Rosatomu mieli wywierać presję na pracowników, by podpisali z nimi umowy. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. Drony Ukrainy dosięgnęły 5. pod względem przerobu rafinerii rosyjskiej Slavneft Jaros w Jarosławiu w Rosji. Trwa fala ataków ukraińskich ograniczających przychody Kremla oraz jego logistykę wojenną. Watykan o atomie. Papież opowiada się za roztropnym wykorzystaniem energetyki jądrowej. Poruszył ten temat w rocznicę katastrofy w Czarnobylu z 26 kwietnia. Wyrażam pragnienie, by na wszystkich poziomach decyzyjnych przeważały zawsze roztropność i odpowiedzialność, aby każde zaangażowanie energii atomowej było na służbie życia i pokoju, powiedziała głowa Kościoła katolickiego. Przygotowania Chin. Według danych Energy Information Administration wojna w Iranie rozpoczęła się, gdy Chiny miały w zapasach 1,4 miliarda baryłek ropy. Wszystkie kraje Międzynarodowej Agencji Energii miały ich wówczas 1,2 miliardy. Chińczycy mieli dodać tylko w 2025 roku 1,1 miliona baryłek dziennie. Nadzieja mimo kryzysu. Nie udały się rozmowy USA-Iran w Pakistanie, za to minister spraw zagranicznych Iranu odwiedził Moskwę. Reżimy trzymają się razem. Ropa potaniała jednak do $100 za baryłkę, bo według Axios Teheran ma nową propozycję odblokowania cieśniny Ormus w zamian za odroczenie rozmów o programie jądrowym. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.